Dzisiaj przejdziemy się po osiedlu. Tak, nie trzeba iść do dżungli. I zobaczymy to, co natura produkuje, a co my znamy tylko ze sklepów. Chodźmy. Tak rośnie jackfruit. Jego owoce mogą ważyć nawet 50 kg. Jest strasznie ciężki i on nie rośnie na gałęziach, tylko wyrasta bezpośrednio z pnia drzewa. Natura wymyśliła to tak, bo inaczej gałęzie po prostu by się połamały. Drzewo owocuje głównie od stycznia do maja, ale od września do grudnia potrafi wydać również mniejszy żółt. Owoce są łatwo dostępne przez cały rok. Dobranie się do tej pyszności jest dosyć kleiste, zawiera on bowiem naturalny lateks, takie białe mleczko. Dobrą praktyką jest założenie rękawiczek oraz posmarowanie noża olejem roślinnym. Działa on jak warstwa ochronna, do której lateks nie przywiera i można łatwo dostać się do środka. Ale jak widać, wprawna pani nie potrzebuje ani rękawiczek, ani oleju. I oto mamy gotowe cząstki, bez nasion, gotowe do schrupania, bez klejących się rąk. I tak to prezentuje się w sklepie. Czasami jackfruita można pomylić z durianem, bo oba są takie dosyć kolczaste. Tutaj doskonale widać, jak jest większy od mojej głowy. Weganie używają go jako zamiennika mięsa, ponieważ po ugotowaniu przypomina trochę szarpaną wieprzowinę. To naprawdę smakuje jak ta guma Juicy Fruit. Jest to jeden z lepszych owoców, jaki tutaj jadłem. Jeśli chodzi o teksturę, to jest bardzo chrupka, dlatego mogę sobie wyobrazić, że po ugotowaniu ona się staje taka jak mięso. Ale ja zdecydowanie wolę jeść to na surowo. Smakuje słodko, chrupko. Naprawdę, jeden z moich ulubionych owoców tutaj. Myślicie, że drzewo ananasowe jest większe od drzewa jackfruit? Nic bardziej mylnego, gdyż owoc ten nie rośnie na drzewie, tylko na krzaku, co czyni go bardzo łatwo dostępnym. Inaczej jest z mango. Czasami można po prostu podejść i zerwać. Rosną one bowiem na dedykowanych gałązkach. Ale starsze drzewa, jak na przykład tutaj, robi się już to trochę bardziej skomplikowane. Bardzo częstą praktyką jest użycie bambusowego zbieraka. Czasami można go wykonać samemu za grosze, jak tutaj. Zbierak zrobiony z pustej butelki lub gotowe nakładki DIY prosto ze sklepu, które wystarczy nasadzić na bambusowy kijek. W sezonie na mango, który przypada od marca do maja, wszyscy jedzą mango z ryżem kleistym ugotowanym w mleczku kokosowym z dodatkiem cukru i szczypty soli. Jest to jeden z moich ulubionych owocowych deserów. Papaja to jest owoc z kryzysem tożsamości. Kiedy jest taka niedojrzała, to używamy jej jako warzywa do stworzenia przepysznej sałatki som tam, która wypali Wam kubki smakowe, ale jest tego warta. A jeśli poczekamy trochę dłużej i pozwolimy jej dojrzeć, to wtedy zamienia się w taki pyszny, słodki owoc. Z warzywa w owoc. Tak jest, nie przesłyszeliście się. Tajowie traktują to jako warzywo na słono i owoc na słodko. To, co tu widzimy, to nie jest prawdziwe drzewo. To jest tak zwany niby pień. Jest miękki i pusty w środku, a także soczysty. Jeśli byśmy uderzyli w niego maczetą, wyjdziemy jak w masło. Papaja owocuje cały rok. Teraz przechodzimy do limonki. W większości świata to jest dodatek do drinków, a tutaj to jest podstawa życia. Bez tej limonki nie ma dobrego pad thai ani zupy tom yum. To ona podkręca wszystkie smaki. Drzewko wydaje owoce przez cały rok. A teraz przejdźmy do banana. Jest to jeden z ciekawszych owoców. Zamiast tego banana, którego znamy ze sklepów, tutaj najpopularniejszy jest tak zwany Kluai Nam Moi. Jest dużo krótszy i ma cieńszą skórkę. Małe banany są spożywane jako przekąska prosto z drzewa, jak i gotowane na wszelkie możliwe sposoby. Od grilla, smażone, gotowane w mleczku kokosowym, suszone jak chipsy, po marynowane w syropie, a i tak jeszcze dużo pominąłem. No teraz przejdźmy do samego bananowca, bo botanicznie to jest największa na świecie bylina, a nie drzewo. Posiada on niby pień, składa się on z ciasno zwiniętych, nakładających się na siebie pochew liściowych.
W środku jest bardzo soczysty i włóknisty. Przypomina raczej strukturę pora niż drzewa. Po wydaniu owoców całe to tak zwane drzewo obumiera, a z podziemnego kłącza wyrastają nowe pędy. Także każdy konkretny pęd bananowca owocuje tylko raz w życiu. Od posadzenia małej sadzonki do zebrania owoców mija zazwyczaj od 9 do 15 miesięcy. Może to więc wydawać się mało efektywne, ale farmy bananów są sadzone etapami. Codziennie jakaś partia dojrzewa, a inna jest ścinana. Dzięki temu zbiory trwają 365 dni w roku. Padłeś? Potrzeba izotonika? Powstań! W tropikach kokos to krew ziemi. Pijesz i czujesz, jak twoje ciało mówi dziękuję. Palma co 30 dni wypuszcza nowy kwiatostan. Na jednym drzewie można dostrzec zarówno malutkie kokosiki przypominające piłkę do ping-ponga, młode kokosy najlepsze do picia teraz oraz stare, włochate i wysuszone z małą ilością wody w środku. Cały przekrój na jednym drzewie. To co? Otwieramy skurczybyka. Woda w środku jest filtrowana przez cały pień palmy przez wiele miesięcy. Jest tak czysta i bogata w elektrolity, że to praktycznie naturalna kroplówka. Ma niemal identyczne pH jak ludzkie osocze krwi. Podczas II wojny światowej w sytuacjach awaryjnych używano jej do przetaczania jako płynu fizjologicznego. Młode kokosy są gotowe do zebrania już po 6 miesiącach, a brązowe, stare, włochate są gotowe po roku. Głównie one używane są do przetwórstwa, np. na biurki kokosowe, oleje kokosowe i tym podobne. Dobranie się do wnętrza jest naprawdę wyczerpujące. Szczególnie jak jesteśmy bardzo spragnieni, odwodnieni. Upał naprawdę nam doskwiera, ale kokos nie chce się poddać. Jeszcze trochę zostało wody w środku. Jak już dostaliśmy się do środka, to teraz można odebrać nagrodę w postaci przepysznego miąższu. Jak masz dostęp do palm, to w tropykach nie da się umrzeć z głodu ani z pragnienia. Tylko trzeba uważać, żeby nie jeść za dużo miąższu, bo jest tłusty i może spowodować biegunkę, a tym samym odwodnić, więc co za dużo, to niezdrowo.